Cześć, witam wszystkich na kanale Topka PC. Ja mam na imię Tomek i witam wszystkich, którzy śledzą moje poczynania na tym kanale. To już niestety ostatni odcinek mojego vlogu, w którym pokażę Wam prawie końcową wersję mojego komputera, czyli tytułowej stacji graficznej lub komputera do gier. Jak może wiecie z poprzedniego odcinka, coś niedobrego wydarzyło się w Custom Loopie i musiałem wszystko wyczyścić. Nawet rurki nie nadawały się do kolejnego użycia, ponieważ zmieniła się ich przejrzystość. Ogólnie cała moja praca do kosza, więc wykonałem bardzo drastyczny ruch i wymieniłem także obudowę. Komputer, który widzicie, to mój nowy komputer, ale teraz można powiedzieć, że jest to już stary komputer. Za chwilę pokażę Wam inną obudowę, a co za tym idzie całkiem nowy build. Oczywiście mam pewien sentyment do starego komputera, bo budowałem go z Wami chyba prawie rok. No cóż, czas na zmiany. Żegnamy się z tym buildem i przedstawiam Wam nową obudowę firmy Thermaltake CTE model 750. Jest to obudowa typu Full Tower ARGB z ciekawym sposobem odprowadzania ciepła. Naprawdę duża obudowa, prawie 60 cm długości, 33 cm szerokości i 57 cm wysokości. Jak widzicie, możemy zamontować kartę graficzną na dwa sposoby, ale w jednym ze sposobów potrzebujemy Riser PCI, którego nie ma w zestawie. Jeśli chodzi o chłodnicę, w tej obudowie zamontowałem chłodnicę 360 mm i 420 mm, ale jak widzicie w manualu, możemy zamontować chłodnicę w innych miejscach niż ja to zrobiłem w tym buildzie. Wentylatory zamontowałem oczywiście na chłodnicach w trybie push, ale także na dole obudowy i na topie obudowy. Łącznie mamy ich tutaj 11 sztuk. Za chwilę pokażę Wam grafikę, która wyjaśni, jak skonstruowałem przepływ powietrza w tej obudowie, a zależało mi na dobrym odprowadzaniu ciepła z powodu dość grzejącego się chipsetu płyty głównej. Obudowa posiada na każdym boku filtry powietrza, więc łatwo można zadbać o czystość wewnątrz obudowy. Tak wygląda moja nowa obudowa, czyli mój nowy build, o którym oczywiście więcej za chwilę. W obudowie wykorzystałem jeden ze sposobów wykonania przepływu powietrza, bo ta obudowa oferuje wiele możliwości. Jak widzicie, przód, tył i dół obudowy wtłacza zimne powietrze do środka obudowy, a wewnątrz obudowy dokładnie przez jej środek pojawia się strumień ciepłego powietrza, które zgodnie z zasadami fizyki porusza się ku górze, a tam dwa wentylatory 140 mm wyciągają ciepłe powietrze poza obudowę. Teraz w dość dużym przyspieszeniu zabieramy się za składanie całego komputera, ale zrobię to szybciej niż zwykle, ponieważ cały proces budowy tego komputera był już wcześniej omawiany. Pusta obudowa, jakże to smutny widok, dlatego zaczynamy pakowanie. Moją płytę już być może znacie, to Gigabyte Aorus Elite AX, to jeszcze oczywiście socket AM4, chipset X570S, na pokładzie procesor Ryzen 9 5950X, 16-rdzeniowy procesor. Blok wodny od firmy EK, bardzo fajny blok, w dotyku ciężki, a także bardzo sprawny. Teraz możecie zauważyć, jak zmieniona jest orientacja płyty głównej w tej obudowie. Obudowa, którą widzicie, to obudowa dwukomorowa, dlatego miejsce na zasilacz znajduje się z drugiej strony komputera, tam gdzie reszta przewodów. Maksymalna długość zasilacza, którą możecie zamontować w tej obudowie, to 22 cm. Za chwilę pokażę Wam w dużym skrócie moje pierwsze gięcia rurek. W ten sposób zobaczycie, jak zaprojektowałem ten custom loop. Jest tutaj jeszcze jedna niewiadoma, a mianowicie karta, którą posiadam, zagości niedługo w innym komputerze. Dlatego nie będziemy jej wodować i dlatego ten loop może się jeszcze za chwilę zmienić. Z niecierpliwością czekam na pojawienie się kart graficznych NVIDIA serii 5000 w naszych sklepach. Zobaczymy, jaka będzie nasza polska rzeczywistość. Teraz widzicie wentylatory na tyle i przodzie od firmy Be Quiet. Przód to 120 mm, a tył to 140 mm. Dół obudowy to 120 mm wentylatory firmy Fantex, jedynie góra obudowy to wentylatory dostarczone z tą obudową, czyli Thermaltake 140 mm. Na boku obudowy widzicie kontroler ARGB dostarczony z wentylatorami firmy Be Quiet, to ta czarna kostka po lewej stronie, ale także możecie zauważyć huba PWM tutaj po prawej stronie nad zasilaczem. Zabieramy się teraz za montaż DistroPlate 360 mm firmy AlphaCool, które niedawno czyściłem. Distro zamontuję na chłodnicy 360 mm też firmy AlphaCool, do której wcześniej zamontowałem specjalne trzpienie, na które poprzez wcisk zamontuję distro. Bardzo ciekawy sposób montażu, który pozwala na prawidłową pracę chłodnicy.
Tak wyglądają kołki montażowe na distro i wykorzystując ten sposób zamontuję distro na chłodnicy. Dodam, że do distro dostajemy jeszcze inne elementy montażowe, za pomocą których możemy zamontować distro do np. stelaża w obudowie. Od razu uprzedzę pytania, ten sposób montażu jest stabilny i nie ma możliwości, aby np. distro samoczynnie odczepiło się z takiego mocowania. Teraz mniej więcej można już wyobrazić sobie, jak będzie trzeba prowadzić rurki, aby zamknąć całą pętlę, czyli tzw. loop. Jak zwykle, mimo dużej obudowy, zawsze pojawiają się jakieś trudności, więc zawsze jest to wyzwanie. Przy okazji distro plate inaczej prowadzi się rurki niż np. w loopie opartym o rezerwuar tubowy. Tutaj każdy element custom loopa ma swoje porty na distro. Czyli wyjście rurki z distro plate do np. bloku wodnego procesora i wejście rurki do distro z bloku wodnego procesora. Jedynie np. chłodnicę możemy połączyć szeregowo, tak aby z ostatniej chłodnicy wejść z rurką do distro plate. Teraz widzicie moje pierwsze gięcie rurki, łączymy blok wodny procesora z portem na distro plate przypisanym do procesora. Mimo wszelkich moich starań nie udało mi się tak umieścić distro plate, aby porty distro plate przypisane do bloku wodnego procesora były w jednej linii z portami bloku wodnego na procesorze. Aby nie powtarzać całego procesu, który mogliście już zobaczyć na wcześniejszych moich filmach, pokażę Wam za chwilę cały gotowy custom loop. Jak widzicie, wygląda to, nie chcę się chwalić, ale każdy loop jest inny, ten też nie wygląda znajomo. Najdłuższy kawałek rurki to ten z tylnej chłodnicy 420 mm do chłodnicy 360 mm na froncie obudowy. Ten odcinek rurki ma prawie 80 cm. Oczywiście pojawiły się tutaj trudności, szczególnie projektując prowadzenie rurek pod kątem obecności karty graficznej, której długość wynosi 30 cm. Na pewno kiedy będę już posiadaczem karty Nvidia z serii 5000 i bloku wodnego do niej, będę zmuszony przebudować trochę loop, ale na tą chwilę zostaje to wszystko tak jak jest. Tak na marginesie, taki mały łuk wykonany z rurek na distro plate to właśnie miejsce, w które będą podłączone kiedyś rurki od bloku wodnego karty graficznej. Teraz chciałbym przejść do następnego etapu filmu, w którym pokażę Wam, jak mimo tak dużej obudowy miałem problem z umiejscowieniem karty graficznej. Karta będzie podłączona do slotu PCI płyty głównej za pomocą risera 90 stopni. Specjalnie wybrałem ten sposób montażu, ponieważ chciałem, aby można było widzieć podświetlenie i obracające się wentylatory karty graficznej. Między innymi z tym elementem obudowy miałem dość duży problem, ponieważ pomiędzy elementem, do którego przykręcamy kartę graficzną, a chłodnicą na tylnej części obudowy było bardzo mało miejsca. Ta górna pozioma rurka mogłaby być umiejscowiona pod kartą graficzną, ale przeszkadza nam tam port PCI i riser. Dlatego sam montaż karty graficznej nie był przyjemny, specjalnie wcześniej do układu dopompowałem powietrza, aby sprawdzić po montażu karty graficznej, czy przypadkiem loop się nie rozszczelnił. I w tym wypadku muszę podkreślić, że czasami przydałaby się pomocna dłoń w przytrzymaniu karty graficznej przy montażu. Tutaj widzicie, że karta graficzna pod własnym ciężarem nieco opada, ale kiedy postawię obudowę, będzie ładnie wisiała i nie będzie się wyginała. Były 0,4 bara i nadal ciśnienie się nie zmieniło, czyli układ po montażu karty graficznej jest szczelny. Tak prezentuje się gotowy custom loop z kartą graficzną. Pozostaje jeszcze podłączenie przewodu 12VH-BWR. To przewód, który sam zaprojektowałem na stronie CableMod. Chodzi tutaj oczywiście o kwestię kolorów. No i co? Za chwilę zalewamy cały układ. Cały custom loop, który tutaj widzicie, starałem się zrobić tak, aby w razie awarii, np. uszczelki czy złączki, była jak najmniejsza możliwość zalania płyty głównej i innych peryferiów w obudowie. Oczywiście nie jest to możliwe wszędzie, ponieważ blok wodny na procesorze umiejscowiony jest w centrum płyty głównej, ale inne elementy jak chłodnice czy distro plate, a także rurki wygiąłem w całości i nie mają wykonanych połączeń np. gdzieś centralnie nad płytą główną czy kartą graficzną. Więc mam nadzieję, że w razie wycieku strat nie będzie albo będą minimalne. Tak na marginesie, nie wiem czy może widzieliście na targach CS, był wystawiony komputer, którego obudowa była czymś, co przypominało akwarium. Wszystkie komponenty komputera były zalane jakimś olejem mineralnym, który nie był przewodnikiem prądu elektrycznego.
W ten sposób chłodzone były elementy nie tylko płyty głównej, ale i procesor. Więc chyba już wiem, w którą stronę będzie zmierzał temat chłodzenia customowego. Ok, wracamy do komputera i całego układu. Powoli, jak widzicie, wlewam płyn do DistroPlate w specjalnie do tego przygotowany otwór. Po zapełnieniu DistroPlate płynem uruchomię na chwilę samą pompę w DistroPlate, tak aby płyn został przepompowany do rurek i elementów układu. Musimy uważać, aby pompa nie obracała się w powietrzu, więc zaraz jak płynu w distro zabraknie, wyłączę pompę i cały proces zalewania układu będę powtarzał aż do momentu, kiedy płyn z układu wróci do rezerwuaru DistroPlate. Podczas tego procesu, który widzicie, nie doprowadziłem zasilania do płyty głównej, więc nie mam na płycie i innych peryferiach w tym momencie napięcia. Jest to takie dmuchanie na zimne. Układ wcześniej sprawdziłem ciśnieniowo, więc nie podkładam pod złączki ręczników papierowych. Teraz bardzo ładnie widać rurkę, która w poziomie biegnie sobie nad wentylatorem karty graficznej. Z jednej strony trochę to dziwnie wygląda, ale po zamknięciu obudowy i włączeniu komputera ma to pewien swój urok. Tym bardziej, że nigdzie nie widziałem nic podobnego. Blok wodny karty graficznej powinien być mniejszy, więc ciekawy jestem, jak będzie to jeszcze wyglądało po wodowaniu karty graficznej. DistroPlate za chwilę będzie pełne, więc zostawiam Was samych, by nie zagłuszać dźwięku pompy i poruszającego się w układzie płynu chłodzącego. Jak widzicie, trochę płynu poleciało do układu, ale to dopiero początek, więc trzeba go jeszcze trochę dolać. Samo DistroPlate ma pojemność 309 ml plus pojemność dwóch chłodnic, a także innych elementów układu jak blok wodny procesora i rurki. Myślę, że wprawny matematyk, posiadając wszystkie dane, mógłby obliczyć, jaka ilość płynu wejdzie do układu. Teraz będę kontynuował zalewanie układu, pozostawiam ten proces już bez mojego komentarza.
tym momencie udało mi się już zalać płynem cały układ, pompa nie pracuje w powietrzu, a w cieczy. Teraz musi potrwać proces odpowietrzenia układu, dlatego nie zamykam distroplate, aby powietrze mogło swobodnie opuścić układ. Komputer, który widzicie, był moim marzeniem, można powiedzieć technologicznym. Tak, spełniłem swoje marzenie, ale mam nadzieję, że także i Wy, którzy mnie oglądacie, spełniacie albo będziecie mogli spełnić swoje marzenia technologiczne. Tego Wam z całego serca życzę. Widzieliście właśnie przed chwilką krótki teledysk z udziałem mojego komputera. Teraz chciałbym Wam pokazać, jak wygląda proces uruchomienia komputera. Nie będzie to test. Z boku ekranu będzie widoczny wyświetlacz z odczytem temperatury, prędkością obrotową pompy, a także odczytem, ile cieczy na minutę przepycha pompa. Niedawno pojawił mi się w głowie taki pomysł, aby zrobić overclocking tego procesora i pokazać Wam, jak wyglądają testy syntetyczne procesora po jego podkręceniu. Chciałbym jeszcze zrobić test głośności całego komputera, by pokazać Wam, że 11 wentylatorów nie musi być głośne. I na koniec mam jeszcze narzędzia, za pomocą których mógłbym pokazać Wam, jak porusza się ciepłe powietrze w tej obudowie. Jeśli chcielibyście zobaczyć coś z tego, co powyżej powiedziałem, to dajcie mi proszę znać. Chciałbym bardzo podziękować wszystkim, którzy wspierali mój kanał, czyli za wszystkie lajki, subskrypcje i komentarze o każdej treści. Na koniec chciałbym tylko dodać, że mój materiał nie jest reklamą żadnej z marek, którą można było zaobserwować na tym kanale i w tym filmie. Dodam jeszcze na koniec, że to oczywiście nie koniec moich filmów, ponieważ na horyzoncie pojawił się nowy projekt, więc mam nadzieję, że mnie nie opuścicie. Kanał, na który czasem zaglądacie, ma już 2 lata. To dużo i mało. Staram się, by pojawiały się tutaj ciekawe materiały. Mam nadzieję, że choć czasami tak właśnie jest. Wszystko, co widzicie na moim kanale, robię, ponieważ w filmie Ted Lasso Dani Rojas mówił: Football is life.
Ja mógłbym powiedzieć, że komputery to moje życie i pasja. Dlatego dalej będę się starał, by pokazać Wam coś ciekawego, co mnie zainteresowało. Dlatego mam nadzieję, że do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć!